Dzień dobry Państwu. Dzisiaj Komisja Europejska opublikowała raport na temat praworządności. Raport dotyczący wszystkich 28 krajów Unii Europejskiej. Po raz trzeci tak się zdarzyło, że Komisja gromadzi dane i publikuje coroczny raport, ale po raz pierwszy zdarzyło się tak, że Komisja w tym raporcie zawarła również rekomendacje dla poszczególnych krajów, w tym oczywiście dla Polski. Na konferencji prasowej komisarz Vera Jourová i komisarz Reynders podkreślali, że w tym roku szczególny, specyficzny kontekst temu raportowi nadaje wojna w Ukrainie i pewnego rodzaju ostrzeżenie dla demokratycznych krajów Unii Europejskiej, jakie z tego wynika, do czego prowadzi nieprzestrzeganie rządów prawa, do czego prowadzi nieprzestrzeganie reguł demokracji i ochrony praw i wolności obywatelskich, i ten szczególny kontekst bardzo istotnie wpływa na treść raportu. Raport składa się z 4 segmentów. To jest wymiar sprawiedliwości, to są ramy antykorupcyjne, to jest wolność i pluralizm mediów i to są w końcu instytucjonalne mechanizmy kontroli i równowagi w państwie. Jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości i rekomendacje, zalecenia dla Polski, to Komisja Europejska zwraca szczególną uwagę na to, że tak jak w poprzednich latach nadal istnieje bardzo istotne zagrożenie dla niezależności sądownictwa, takiej systemowej niezależności sądownictwa. Nadal nie są wypełniane te żądania Komisji Europejskiej, które zostały zawarte wówczas, kiedy rozpoczynała się procedura z artykułu 7. To było 5 punktów dotyczących neo-KRS-u, dotyczących Trybunału Konstytucyjnego, dotyczących Sądu Najwyższego, dotyczących postępowań dyscyplinarnych w sądach powszechnych, i wszystkie te elementy nadal są aktualne we wszystkich tych obszarach. Komisja nadal widzi bardzo poważne zagrożenia. Komisja Europejska także zwróciła uwagę na takie, poza tym, o czym teraz mówimy, na nowe elementy, czyli na przykład zalecenie dla Polski brzmi w ten sposób, aby rozdzielić funkcję prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości i doprowadzić do tego, aby systemowo prokuratura była organem niezależnym i aby gwarantowała obywatelom swoje zadanie, jakim jest bycie publicznym oskarżycielem, a nie organem, który sprzyja władzy politycznej, sprzyja większości parlamentarnej. Komisja Europejska też rekomenduje Polsce, aby powstrzymała się od wprowadzania klauzul bezkarności. Pamiętamy kilka tygodni temu próby wprowadzania takich klauzul bezkarności dla rządzących za działania bądź zaniechania z czasu pandemii. Ponadto Komisja Europejska rekomenduje, aby wprowadzić skuteczne działania, skuteczne procedury pokontrolne w odniesieniu do Najwyższej Izby Kontroli, dlatego że raporty NIK-u i pokontrolne wnioski nie są dalej w żaden sposób wprowadzane w życie i o to też apeluje Komisja Europejska. Kolejny punkt to jest wzmocnienie ram działania Organizacji Społeczeństwa Obywatelskiego i ram działania Rzecznika Praw Obywatelskich. Komisarz Jourová wspomniała również o tym, że zgodnie z badaniami opinii publicznej poziom niezależności polskiego sądownictwa jest bardzo nisko oceniany przez polskie społeczeństwo. Jedynie 24% ogółu społeczeństwa i 19% przedsiębiorców postrzega sądy jako niezależne. No i oczywiście ogólna konkluzja jest taka, że te zalecenia, które wynikają z raportu, jak też ogólna ocena tych wszystkich 4 segmentów, które znalazły się w raporcie, będą dalej przedmiotem działań wszystkich instytucji unijnych, bo tutaj mowa jest również o Radzie i o Parlamencie Europejskim.